Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Podsumowanie grudnia, czas zacząć. Grudzień chyba był najbardziej czytelniczym miesiącem w tym roku. Udało mi się przeczytać 14 książek, 15 zaczęłam, natomiast nie udało mi się już jej skończyć. No i miesiąc zaczęłam od książki Aleksandry Turek, Ucieleśnione emocje, Vivid Aurum. Bardzo fajna książka. Mam tutaj Livit, która przeprowadza się do Korei Południowej, żeby się nie pomylić, bo często mówię inaczej. No i ona tam zaczyna nowe życie. Z jednej strony pracuje u weterynarza, z drugiej strony pracuje w stajni z konikami i uczy jazdy klientów. No i zna też zespół pewien astralnych, którzy skrywają pewną tajemnicę. Mianowicie tą tajemnicą jest to, że ucieleśniają swoje emocje w postaci zwierząt. Także wiele ciekawych przygód nas tu czeka. Czekam na drugi tom z niecierpieniem, bo chcę się dowiedzieć, co będzie dalej. Kolejna z książek, teraz żeby ją znaleźć, bo nie chciało mi się wyciągać wszystkich książek, tylko raczej po kolei pokazywać. Jest to Prywatna ochrona Stefania Kazakowa. Książka przyjemna. Mamy tutaj Madeleine Tisner, która jest córką swoich rodziców bogatych. No i rodzice starają się bardzo chronić jej prywatność i ogólnie starają się chronić jej, cichutko Paniu, chronić jej bezpieczeństwo. No i wynajmują dla niej prywatnego ochroniarza, który to ma za nią śledzić i pomagać jej w życiu codziennym. No i ta relacja przeradza się jednak w coś więcej niż tylko w samą ochronę. Książka Zaskoczenie, bo książka, której się nie spodziewałam, że się pojawi u mnie na półce, a jest to mężczyzna, którego nigdy nie spotkałam. Książka, którą kupiłam w Empiku za 4,50. Co prawda moja wersja ma troszeczkę rozdartą okładkę, natomiast w środku jest cała, przeczytana i ja już jestem szczęśliwa. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, Dave'a i Hannę. No i Davey mieszka w Stanach Zjednoczonych, Hanna mieszka natomiast w Wielkiej Brytanii i David dzwoni do Hanny w sprawie pracy, natomiast okazuje się to pewną pomyłką, która przeradza się w znajomość, ta znajomość w przyjaźń, a ta przyjaźń w coś więcej. Ale mamy tu też pewne plot twisty i nie cała książka jest taka słodko pierdząca jak okładka, bo okładka wydaje się, że jest taka słodka i pokazuje nam właśnie taką słodycz. Kolejna książka Melissa Bell i Demoniczny mecenas. Bardzo fajnie było się przenieść w takie stare czasy. Mamy tutaj Klarę, która poznaje przystojnego Wiktora Hyda. No i oni się w sobie zakochują, natomiast dziewczyna postanawia wyjść za mąż za innego mężczyznę, gdyż tak każe jej poniekąd rodzina i sytuacja rodzinna. No i po kilku latach, no i po 3 latach Klara odzywa się znowu do Wiktora, by ten jej pomógł w sprawie rozwodowej. No i tam zaczynają się pewne schody. Kolejna książka jest to opowiadanie w zasadzie Wydzielana gwiazdka. Tak wygląda okładka. Bardzo fajnie mi się czytało. 64 strony. Przesłuchałam w pół godzinki chyba i było to najfajniejsze pół godzinki spędzone na przeczytaniu książki. Mamy tutaj Awę McCoy, która niezbyt lubi obchodzić święta. Natomiast na jej drodze staje pewna dziewczynka, która to pokazuje jej tą magię świąt i zmienia cały ogląd sytuacji. Także przyjemnie. Opowiadam krótko, bo w zasadzie co mam się rozpowiadać o tych książkach. Cudowna komedia. Trzej maszkaranowie, czyli legendarna komedia. Legendarna komedia. Franciszek Marek Piątkowski. Jest to już kolejny tom z cyklu. Bardzo
przyjemny, wesoły. Poprzednie nie były tak śmieszne z opinii, które czytałam już po przeczytaniu tej książki. Ale bardzo mi się podobało i przygoda tych 3 maszkaronów, które musiały uratować świat od legendarnych istot, bardzo mi się podobała. I na pewno sięgnę po poprzednie części. Kolejna znowu świąteczna. Czemu te książki tutaj się nie pojawiają po kolei? The Office Party, firmowa gwiazdka. Jest to taki romans z wątkiem takim erotycznym trochę, o ile pamiętam. Bo akurat w tym momencie, kiedy czytałam tę książkę, to chyba 3 książki jednego dnia mi się udało pochłonąć. No i mamy tutaj generalnego dyrektora i jego pracownicę i oni tam się w sobie zakochują. No i ten szef jest takim tyranem. Natomiast ona też ma podobną opinię co do niego, no i ich łączy pewne uczucie. Fajna, przyjemna, warto w okresie świątecznym przeczytać, jeżeli lubi się taki gatunek, bo wiadomo, że nie każdy lubi. Kolejna książka, Cinder, bardzo mi się podobała. Przyjemna, ja już wiem, czemu się ludzie nią zachwycają, bo naprawdę warto. I jest to naprawdę bardzo fajna zabawa, która przechodzi, myślę, na kolejne części. Teraz scenariusz książki. Scenariusz do serialu, który powstał od Dmitra Głuchowskiego, Topi. Bardzo fajna książka, serial też fajny, mroczny, jak to w stylu Głuchowskiego. Mamy równoległe światy, które przeplatają się w jedność i mamy też ludzi, którzy dzięki utknięciu w drugim świecie próbują rozwiązać trochę swoje problemy, które mają w tym świecie naszym. Nie wiem, czy dobrze to opowiedziałam, natomiast bardzo fajna i przyjemna książka. Teraz mój ulubieniec, 100 dni słońca od Abby Emmons. Wybitnie się bawiłam i płakałam na książce o Tessie i Westonie. Tessa na 100 dni traci wzrok. No i przychodzi do niej pewien chłopak, Weston, który pomaga jej jakby przetrawić te wszystkie rzeczy, które ona przeżywa. Natomiast Weston nie ma nóg. Ona myśli, że z nim jest wszystko w porządku, że tylko ona cierpi. No i dopiero jak odzyskuje ten wzrok, to widzi, z kim miała tak naprawdę do czynienia. No i jak to ten Weston jej pomógł. Piękna, piękna książka. Co z tym się wiąże? Przeczytałam również drugi tom, Tessa i Weston, najlepsze święta ever. Też tu się świetnie bawiłam. Również mają tutaj te dzieciaki swoje problemy. Natomiast jest to taka bardzo cozy książka, którą będę polecać, bo naprawdę warto. No i na pewno jest mniej łzała niż poprzednia. Natomiast tutaj też przeżywamy pewne problemy i próbujemy pomóc bohaterom trochę jakby w rozwiązaniu tych problemów. Kolejna książka, przypadkowo Amy. Ja tej autorki też czytałam już, Lynn Painter, książkę Lepiej niż wczoraj. Chyba tak, Lepiej niż wczoraj. Bardzo mi się podobała. Mamy tutaj dwójkę bohaterów, którzy pracują razem. No i ta dziewczyna, właśnie Izabela, przychodzi pierwszy dzień do pracy, no i poznaje swojego szefa przypadkowo, gdyż bierze czyjeś dyniowe latte, by nie spóźnić się tego pierwszego dnia do pracy. Spotyka się tam ze swoim szefem, tylko jeszcze o tym wtedy nie wie. Tam wylewa na niego to latte, no i on myśli, że ona się nazywa Amy, bo tak było napisane na kubku. No i tego samego dnia spotykają się jeszcze w siłowni,
A na koniec dowiadują się, że tak naprawdę ona nie nazywa się Emi, a on to jej szef. Co z tego wyjdzie? Musicie przeczytać. Kolejne jeszcze 2 książki. Siewcy obłędu, historie seryjnych morderców, natomiast ja z tego znalazłam na Legimi Siewcy obłędu Zombie Lover, więc wydaje mi się, że to jest jakby część z tej książki, a Zombie Lover jest o Jeffrey Dahmerze, czyli jednym z moich ulubionych takich seryjnych morderców i tam mam po prostu trochę opowiedzianą tą historię i wnioski autora na temat właśnie tej postaci. No i jeszcze jedna książka, o której zapomniałam, natomiast na szczęście teraz sobie przypomniałam. Są to Piwniczne chłopaki Jakuba Ćwieka. Bardzo fajna, mroczna książka, bardzo mi się spodobała i czekam na kolejne tomy, bo tak się zakończyła, że wydaje mi się, że powstaną. I na pewno będę chciała je przeczytać, bo świetnie się bawiłam i nawiązanie do mitologii nordyckiej było bardzo fajne. Także co, to chyba było tyle z dzisiejszego podsumowania grudnia. W styczniu przyznaję, że jeszcze nic nie przeczytałam, w sensie nic nie skończyłam, bo czytam cały czas jedną książkę, ale niestety nie udaje mi się jej ukończyć. Więc mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!